Coraz częściej mówi się o maskowaniu lub zamiennie kamuflażu w kontekście autyzmu. Jak można się domyśleć z samej nazwy, chodzi w nim o schowanie swojego prawdziwego ja za maską pewnej wykreowanej postaci. Niektóre osoby używają maskowania, aby schować swoje autystyczne cechy przed innymi. Wynika to z poczucia różności, odstawania od grupy, lęku przed odrzuceniem czy zostaniem wyśmianym. Oczywiście nie zawsze i nie wszyscy korzystają z maskowania. Myślę, że jednak znaczna większość osób autystycznych maskuje się do jakiegoś stopnia. Warto wspomnieć, że maskowanie nie zawsze dzieje się świadomie. Gdy już od najmłodszych lat zauważa się swoją odmienność i słyszy się od innych, jak należy lub nie należy być, trudno nie starać się upodobnić do otoczenia. Podczas dorastania osoba autystyczna zauważa wzorce, które zaczyna naśladować. Może być to m.in. nauka odpowiedniej mimiki twarzy, poprawnych reakcji na dane sytuacje itd. Stąd w dorosłości niektórzy są w stanie perfekcyjnie odegrać rolę neurotypowej osoby. Można pomyśleć sobie, że przecież jeśli taka osoba nauczy się, jak chować cechy autystyczne, to właściwie autyzm nie ma już wpływu na jej życie. Jest to jednak błąd. Maskowanie wymaga od osoby autystycznej wyjścia ze sfery komfortu i mocnego obciążenia swojej psychiki. Długotrwałe chowanie siebie i ignorowanie własnych potrzeb często kończy się poważnymi problemami psychicznymi. Maskowanie powoduje zmęczenie, dyskomfort, może nasilać lęk i prowadzić do depresji oraz stanów lękowych. Wyobraźcie sobie, że osoba autystyczna, czująca ogromny dyskomfort przy utrzymywaniu kontaktu wzrokowego, przez cały dzień zmusza się do patrzenia w oczy różnym ludziom. Każda rozmowa staje się w takiej sytuacji bolesna i niezwykle męcząca. Ponadto naprawdę często osoby autystyczne skupiają się na utrzymaniu kontaktu wzrokowego i wtedy nie są w stanie zwrócić wystarczającej uwagi na słowa rozmówcy. Po takim dniu trudno jest wrócić do domu i być zadowolonym z wszystkich interakcji. Chciałabym na chwilę skupić się na doświadczeniu osoby, która nie została zdiagnozowana z autyzmem w dzieciństwie. Ja sama dowiedziałam się, że jestem w spektrum w wieku 16 lat. Pomimo że faktycznie wciąż znajdowałam się w kategorii dziecięcej, moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej, gdybym już wcześniej miała świadomość, że jestem osobą autystyczną. Co prawda, na moją trochę późniejszą diagnozę złożyło się parę czynników, lecz nieświadome maskowanie zdecydowanie zrobiło swoje. Gdy człowiek, dorastając, poświęca wiele energii na schowanie siebie, ponieważ nie wie, że wszystkie elementy, przez które czuje się inny, są po prostu autystycznymi cechami, szansa na otrzymanie poprawnej diagnozy znacznie maleje. Wiele osób w wyniku maskowania zaczyna zmagać się z różnymi problemami psychicznymi, przez które zwracają się do psychologów lub psychiatrów. Niestety nierzadko wszystkie autystyczne cechy, które nieświadomie chowają, zostają przeoczone przez specjalistów, którzy stawiają niepoprawne diagnozy. W takiej sytuacji, zamiast zająć się sednem problemów i zrozumieć swoje faktyczne potrzeby, osoba autystyczna zajmuje się tym niepoprawnie zdiagnozowanym schorzeniem. Badania wskazują, że kobiety będące w spektrum statystycznie maskują się częściej niż mężczyźni. Prawdopodobnie w dużej mierze jest to spowodowane oczekiwaniami, jakie społeczeństwo stawia płci żeńskiej. Dziewczynki od najmłodszego wieku często przygotowywane są do roli opiekuńczej, która wymaga znajomości i umiejętności komunikacyjnych i społecznych. Stąd nabywają te kompetencje wcześniej niż chłopcy. Dziewczynki w spektrum wykorzystują tę wiedzę, aby łatwiej zamaskować swoje cechy i dostosować się do grupy. Z tego wynika również różnica w ilości zdiagnozowanych chłopców i dziewczyn. W zależności od źródła mówi się o proporcji 4:1 lub 3:1 zdiagnozowanych chłopców do dziewczynek. Osoby niezdiagnozowane w dzieciństwie mogą otrzymać diagnozę w dorosłości. Dzieje się to coraz częściej właśnie dzięki szerszemu rozumieniu przez specjalistów maskowania cech autystycznych. Kryteria diagnostyczne są dostosowywane do specyfiki objawów występujących u osób dorosłych.
Wcześniej wspomniałam już o kilku możliwych sposobach maskowania, ale żeby jeszcze lepiej przybliżyć Wam ten temat, chciałabym wyróżnić kolejne parę. Stałe monitorowanie swojej mimiki, gestów, tonu głosu podczas rozmowy w celu wyglądania na osobę zrelaksowaną i zainteresowaną. Chowanie swoich steamów lub steamowanie w bardziej akceptowalny sposób, czyli na przykład zabawa naszyjnikiem zamiast machania rękoma w celu samoregulacji. Naśladowanie zachowania lubianej postaci fikcyjnej. Powstrzymywanie się od mówienia o swoich zainteresowaniach w obawie przed krytyką ich tematyki. Oczywiście jest naprawdę wiele sposobów na maskowanie się, ponieważ jest to często bardzo indywidualna kwestia. Nie każda osoba autystyczna będzie również maskowała wszystkie swoje cechy i na pewno nie będzie tego robiła przez cały czas. Kwestie zdejmowania maski i zwrócenia uwagi na swoje możliwości i potrzeby na pewno poruszę w innym materiale. Dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania, polajkowania i skomentowania filmiku oraz odwiedzenia naszego Instagrama i TikToka. Aktywnie wstawiamy tam o naszych przyszłych filmach oraz postępach.